Cześć, witajcie. Praca w ogrodzie nigdy się nie kończy. W ogrodzie trzeba popodcinać kwiaty, trzeba podlać, jeżeli jest zbyt sucho, trzeba zaplanować płodozmian, trzeba także zaplanować kompost. Także tu są moje ścinki z przygotowania posiłków dzisiaj i one trafiają tutaj do małego kompostownika, takiego przydomowego. Tu już jest wypełniony ten kompostownik odpadkami z ogrodu. W tym wiadereczku mam także resztki kawy, mojej czarnej kawy takiej. Muszę to wypłukać i też przelać. A przy okazji, ponieważ dołożyłam tutaj dzisiaj sporo materii organicznej i jest tutaj zbyt sucho, to taki kompostownik też trzeba od czasu do czasu podlać wodą, co teraz właśnie robię. Pomalutku sobie przelewam tą wodę w każdym zakamarku tego mojego małego kompostownika przydomowego. Jak widzę, że woda zaczyna przeciekać, odczekam chwileczkę i podleję ponownie. Dzisiaj zajęłam się także ogrodem i mimo tego, że mamy sierpień, możemy dalej siać. Wysiałam dzisiaj parę rzeczy, zaraz zobaczycie jakich. Nie nagrywałam, niestety nie mówiłam podczas siania tych rzeczy, które posiałam, ponieważ zapomniałam naładować mikrofonu. Także będzie chwila ciszy, może jakaś muzyczka, słuchajcie, mam nadzieję, że będzie wam się podobało to, co zrobiłam. A z takich rzeczy, które zbieramy, z warzyw, które zbieramy w ogrodzie w tym miesiącu, wyczarowałam sobie przepyszną zapiekankę. Pokażę wam na zdjęciach, jak wygląda. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli wam się spodoba to, co robię, to proszę, żebyście zostawili mi lajka. Będzie mi miło zobaczyć komentarz, może jakieś pytania, na które będę mogła odpowiedzieć. No jeżeli jesteś tutaj nowy, jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. No i jeżeli wam się podoba to, co robię w tym odcinku, zapraszam również do poprzednich odcinków. Na pewno znajdziecie coś ciekawego.
A więc przygotowałam sobie tutaj nasiona żółtej fasolki, słuchajcie. To jest żółta fasolka przywieziona z Polski, Karłowa, Złota Saksa. Dzisiaj mamy już jest początek sierpnia, ale to jest dosyć ciepło, słuchajcie. Także myślę, że mi ta fasolka tutaj wyjdzie. I teraz sobie wezmę tylko, odznaczę rządek. Tak za prosto mi to nie wyjdzie. A ponieważ mam drugą grządkę też luźną, czyli już oczyszczoną z ogórków, które mi chorowały niestety, to tym razem już nie będę siała i sadziła tak gęsto jak poprzednio. Tutaj możecie zobaczyć, że mam mieczyka złamanego, ale na mieczyku pnie się fasolka i muszę to zaraz jakoś zabezpieczyć, bo ta fasolka już daje plony, także to mnie cieszy. Ale to za chwileczkę. Fajnie by było, jakby ten sznurek był tak niżej, no ale nic, trudno. I teraz trzeba jakiegoś badylka, zaraz będę. To, że ta ziemia jest, słuchajcie, taka wilgotna, mokra, to nie jest zasługa pogody. Ja tutaj wczoraj wlałam chyba z 6 konewek wody, bo było sucho jak pieprz. Moje rękawiczki. A ponieważ za chwilę wyładuje mi się chyba mikrofon, także nie będę chyba za dużo do Was dzisiaj mówiła, chyba że naładuję mikrofon. A za godzinę ma podobno padać, ale nie wiem jak bardzo ma padać. No dobrze, wkładam pojedynczo. Tym razem na wiosnę dawałam na 3 palce, czyli tak rozkładałam, rozczapiżałam te palce i wkładałam po 3 nasionka, ale tak jak powiedziałam, nie jest ich dużo, a gęsto nie sadzę, żeby za szybko ich choroby nie wzięły. Także co można siać, słuchajcie, w sierpniu? Na pewno można na początku sierpnia jeszcze sadzić fasolkę. Pamiętajcie też o tym, że ja mieszkam na południu Anglii, w hrabstwie Kent. Może się różnić pogoda w zależności od tego, w jakim rejonie Polski, czy w jakim kraju innym niż Polska żyjecie. I to też warto sobie sprawdzić. Marchewka z tej przetrwałej, którą miałam, jest bardzo słabiutka. Tu prawie ona nie urosła. Ale nic to. No dobrze, ja będę sobie tą fasolkę tak tutaj sadziła. A co jeszcze bym chciała posadzić? Kalafior, odmiana romanesco. Można było siać do lipca. Jest dopiero 3 sierpień, także sobie spróbuję kalafiora. Szpinak, kalarepka czerwona. Można też było do końca lipca siać, także spróbuję. Myślę, że parsley, czyli pietruszka maciowa, kapusta greyhound, taka stożkowa. Wysieję jeszcze trochę bazylii, koperku i jesienne wysiewy, które można do sierpnia robić. To są wszystkie odmiany rzepy. I tu mam rzepę taką w czerwień wpadającą, turnip to się nazywa po angielsku, black radish, czarny Spanish round i snowball. I jeszcze muszę poszukać mojej czarnej rzepy z Polski, także na pewno wysieję i to wysieję w tamtej grządce, gdzie były ogórki. Do tego sałaty różne sobie przygotowałam, 4 odmiany, tylko po kilka nasionek, żeby mi się nie zmarnowały. I burak ćwikłowy mam taką resztkę, także spróbuję zobaczyć, może nawet na liście. I na wiosnę Wam mówiłam, że nie posieję liściowego buraka, ale nikt nie chciał nasion, także wezmę go, wysieję, może go zużyję do sałatek, a jak nie, to po prostu rozdam znajomym. I teraz się sieje taki sopel lodu, rzodkiewkę, która ma takie długie, białe sople i jest bardzo dobrą rzodkiewką. Także tyle, a tu jeszcze kolendra. Także
Nie miałam powodzenia na wiosnę, było za gorąco, przepraszam, za zimno było. Ona nie urosła, także mam nadzieję, że teraz mi urośnie. Jak mogliście zauważyć, dzisiaj nazbierałam ziół, a tak, no ziół, mięta, oregano, tutaj mam jeszcze taragon i inne ziółka. I ponieważ jest dosyć ciepło w Anglii w tym momencie, 27, nawet 30 stopni, to nie będę używała suszarki elektrycznej. Po co? W tym domku wysuszy się znakomicie, także porozkładałam, obmyłam, obsuszyłam, porozkładałam na tackach, na sitach i niech się tutaj suszy. Jeszcze mam do przyniesienia trawę żubrówkową, która jest świetnym dodatkiem do ryb, do mięsa. Jeżeli ktoś lubi żubrówkę jako alkohol, można kupić zwykłą wódkę i włożyć po kilka słomek wysuszonej trawy, ponieważ wysuszona trawa żubrówkowa pachnie znacznie lepiej niż taka świeża. Także polecam trawę żubrówkową, tylko pamiętajcie, żeby posadzić ją w doniczce, nawet obciętym dnem, aczkolwiek lepiej w doniczce, bo ona się strasznie rozrasta, jak trawa, czyli taki ograniczony wzrost. Idę po trawę żubrówkową teraz. Taka piękna trawa żubrówkowa i przy okazji melisa. Będzie tu przepięknie pachniało, jak zacznie się to wszystko suszyć i wydzielać aromat. Także tyle na dzisiaj tutaj. Zostawię sobie gazety, bo na pewno jeszcze będę coś cięła. Moja cebulka już prawie ładnie uschła tutaj. Będzie można, może warkocze, może tylko obciąć, zobaczymy. Tutaj, jak widzieliście, siałam czy sadziłam fasolkę i przykryłam ją siatką, bo sąsiadów koty zaczęły przychodzić.
Także zabezpieczyłam, żeby mi tego nie wydrapały. No i taka resztka zmarnowana marchewka, ona duża nie urosła, ale niech sobie jeszcze będzie. Jest troszeczkę zmarnowana, bo tutaj wyrywałam po prostu fasolkę. Dynia świetnie rośnie. Słoneczniki zresztą też przepięknie rosną. Dyni jest kilka, także bardzo cieszy. No chyba idzie jesień. A na tej grządce, tak jak widzieliście, też wysiałam parę rzeczy i przykryłam siatką, głównie po to, żeby też koty nie rozdrapały. Także narobiłam się, ale jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego dnia. Najbardziej cieszy mnie chyba ta dynia i słoneczniki i maliny. Maliny po obcięciu, słuchajcie, po zrobieniu im przewiewu, podlaniu, kwitną. Widzę tam jakiegoś bączka i są przepyszne. Myślałam, że się będą rozpadały, ale w tym roku, jak troszeczkę mają więcej wody, to świetnie rosną. I jeszcze tak na koniec dzisiejszego odcinka idziemy do szklarni. Jeśli widzieliście film o pomidorach, to naprawdę te pomidory poobcinałam, powyżynałam im liście, dałam im ogromną przestrzeń. I tak tutaj po tej stronie mam 4 czy 6 krzaków miksu. Nie znam odmian, ale ten pomarańczowy jest bardzo dobry. Jednak najbardziej smakuje mi tutaj taki czerwony pomidor. Zaraz tu bliżej. Ten czerwony pomidor jest przepyszny, taki słodziutki, taki mięsisty i ma wspaniały smak. Te żółte też nie są złe. No i ten American Blue, jak dojrzeje, to jest przepyszny. Zaczynają się przebarwiać, no i są bardziej widoczne. O. Tutaj zaraz będzie do zbioru Gigamonto. Zobaczymy, jak smakuje, ale poczekam, nie spieszę się, niech dojrzeje tak porządnie. I pamiętajcie, nie bójcie się. Jeżeli chcecie mieć, słuchajcie, swoje warzywka czy swoje owoce, wystarczy tak jak u mnie 5 zagąków plus teraz w tym roku mamy tutaj, słuchajcie, grządkę ziołową i świetnie można sobie poradzić nawet pracując na cały etat. Pozdrawiam Was. Miłego dnia. Pa, pa. Zawsze mam problem powiedzieć subskrypcji. Subskrypcja, czyli zapisanie się do tego, co będzie następnym razem.